komentarzach do naszych filmów piszecie, że u nas w okolicy naszego miasta jest bardzo wiele ciekawych miejsc. No i macie rację, a dzisiaj pokażemy Wam kolejne piękne miejsca. Zapraszamy na wycieczkę do Khao Khalok Beach. Wybraliśmy trasę, której końcowy odcinek biegnie brzegiem morza. Równolegle do drogi jest świetnie utrzymana ścieżka rowerowa. W kilku miejscach są przydrożne parkingi i miejsca do biwakowania z zejściem na plażę. Są tu też małe hotele i pensjonaty. W sezonie zimowym i w weekendy te miejsca są pewnie zapełnione turystami. I cel naszej podróży. Zostawiamy samochód na obszernym przydrożnym parkingu i ruszamy w kierunku plaży. Khao Khalok jest parkiem leśnym Tao Ko Sa. Obok wejścia na plażę nieczynny punkt informacyjny. Khao Khalok to zalesione skaliste wzgórze w kształcie czaszki, a skalny most przypomina oczodół. Tak przynajmniej oceniają jego kształt miejscowi. Po tajsku Khalok oznacza czaszkę. W kierunku północnym piaszczysty pas plaży sięga aż do ujścia rzeki Pranburi. Na południu, za skalistym cyplem, znajduje się mała ukryta plaża, do której można dojść tylko jedną ścieżką z dużej plaży. W oddali widać ostre szczyty gór Parku Narodowego Sam Roi Yot. Aby uniknąć wspinaczki w upale, postanowiliśmy wcześniej wejść na punkt widokowy. Prowadzi tam ścieżka przyrodnicza. Do punktu widokowego Khao Lok mamy 600 metrów, tylko nie wiem, jak to jest liczone, czy w linii prostej, czy do góry, bo sądząc po tym, co nas czeka, będzie znowu wspinaczka, którą bardzo lubimy. Nie jest łatwo, ale to i tak bułka z masłem w porównaniu z tym, co mieliśmy przy Lom Muak. Nasza wspinaczka wiedzie w tej chwili takim wąskim kanionem wśród skał. Niedługo mamy nadzieję, że dotrzemy na punkt widokowy i zobaczymy, czy widok roztaczający się stamtąd był wart naszego wysiłku.
Droga na szczyt wiedzie nas przez szereg komór, grot. To bardzo ciekawe podejście. Plus jest taki, że jest tu troszkę chłodniej niż na zewnątrz. Ale jakieś dziwne odgłosy, chyba mieszkają tu nietoperze. Raczej jakieś ptaki, ale no jest interesująco. Zobaczymy, jak będzie na szczycie. Nie spodziewaliśmy się tego. Po drodze kolejna wielka jaskinia, ale tym razem nie będziemy przez nią szli, dlatego że musimy przejść oznaczoną trasą, kawałek w dół. Na szczęście są tutaj liny, których można się przytrzymać, ale jak widzicie, wspinaczka na ten punkt widokowy nie jest taka łatwa. Z trasy na punkt widokowy mamy również piękną panoramę na zachód, zachodniej części. Te góry, które są przed nami, to jest Kuiburi National Park. No, do szczytu mamy jeszcze tylko 140 metrów. Pytanie, czy 140 metrów bardziej w poziomie, czy bardziej w pionie? Zobaczymy. Wygląda na to, że tutaj już jest o wiele łatwiej. No, ale dopiero zobaczymy ostatni odcinek. Widzę, że przed nami znowu liny poręczowe, więc znowu będzie kawałek wspinaczki. Viewpoint Khao Khao Lok, czyli jesteśmy na szczycie. Tajlandia nas zaskoczyła, jak zawsze. Przyjechaliśmy na plażę wypoczywać, a skończyło się na wspinaczce na punkt widokowy. No właśnie, czyli dwa w jednym. Morze i skały. Jesteśmy na punkcie widokowym Khao Khao Lok. Jest naprawdę fantastyczny widok. Za nami z tyłu widać plażę, która ciągnie się na przestrzeni ładnych kilku kilometrów. Jest super, chociaż poziom wody jest niski, dlatego że jest odpływ. Idziemy dalej. Tu są wskazówki dalszej trasy, niestety są tylko po tajsku. Dalsza trasa biegnie w dół, wśród skał. Tak, pamiętajcie, że wybierając się na plażę w Tajlandii, ubierzcie buty trekkingowe. Na wypadek, gdyby Wam się zachciało wspinaczki na jakieś punkty widokowe. Tutaj ostrzegali nas, żeby nie schodzić ze ścieżki i próbować samemu wspinać się na skały. I teraz jak już zeszliśmy stąd, to rozumiemy, skąd ta informacja. Tam jest rzeczywiście niezbyt bezpiecznie poza trasą. Wracamy na plażę. Stąd również można dotrzeć na punkt widokowy i na ukrytą plażę Kung Sai Beach. Dojście tam oznaczało kolejną wspinaczkę. Marta w plażowych sandałach nie była przygotowana na takie wyzwanie. Pójdziemy tam następnym razem.
W niszy pod wiszącą skałą znajdujemy idealne miejsce na piknik. No i oczywiście morska kąpiel w upalne południe. Z drugiej strony wzgórz kompleks świątynny Wat Khao Kalok. Wejścia do kaplicy strzegą potężni strażnicy Yaksha. Obok świątynia, Viharna, niestety zamknięta. W sąsiedztwie chińska świątynia, a przed Viharną potężne cieniste drzewa Bodhi. Z drugiej strony drogi u podnóża Khao Kalok staw, a na skalnym zboczu 2 węże Naga. Ostatni rzut oka na piękną świątynię i wracamy do domu.